buraki, pola i pszenica, a pomiędzy nimi schrony. Dziś zabierzemy Cię na wyprawę do punktu oporu Dąbrówka Wielka, czyli kompleksu umocnień z okresu II wojny światowej. Był to jeden z najważniejszych rejonów obronnych, a jego celem była ochrona Klina Bytomskiego, czyli odcinka granicy wcinającego się w polskie tereny Górnego Śląska. Wyobraź sobie, że właśnie tutaj niedaleko pomiędzy obecnymi polami przebiegała granica II Rzeczypospolitej. Dziś pozostały tylko takie niewielkie drzewiaste wysepki, które właśnie kryją schrony. Zejdźmy więc na ziemię i rozpocznijmy naszą wyprawę. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj jesteśmy dalej na Śląsku. Ale nie wybraliśmy się na letni spacer. Dalej jesteśmy z chłopakami z kanału Leśni Ludzie. Będziemy zwiedzać punkt oporu Dąbrówka Wielka. A właśnie przed nami widać już pierwszy bunkier. Także zaczynajmy dzisiejszą naszą przygodę po pięknych krajobrazach i bunkrach. Plan na dzisiaj jest taki. Na tym wielkim polu, mniej więcej 1,5 kilometra w tamtą stronę, jest rozsianych bardzo dużo schronów bojowych polskich oraz jakichś obiektów pozornych. Więc zaczniemy od obiektów pozornych i od bunkrów. Następnie przejdziemy w miejsce, gdzie były przechowywane magazyny, gdzie była przechowywana broń, tam były magazyny broni. Następnie musimy przejść przez ruchliwą ulicę i dojdziemy do jednego z największych bunkrów, schronów, właśnie tutaj w tym całym obszarze polskiego schronu, który będzie na samym końcu, a chłopaki już znaleźli pierwszy bunkr. Da radę wejść do środka? Da radę? No to już. Ty, zobacz, tu jest... Aha, bo teraz patrz. To w tamtą stronę wszystko, tam, to były okopy, widzisz? W ten sposób. I tam będzie następny bunkier, który powinien się łączyć właśnie z tym, taką transzeją. Zresztą to wszystko było chyba na wzgórzu budowane właśnie, żeby bronić okolicznych miast, jako Klin. Dokładnie. Zobaczcie nawet, jak ten teren tutaj wygląda. My jesteśmy na takiej górce. To co, ja się ładuję pierwszy może, co? No to czyń honory. Dokonaliśmy dość prostego podziału. Chłopaki znaleźli schody, poszli wygodniej, ale my nie jesteśmy tacy. Już ich widać. Już wyleźli. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak. Zagniecone. Tak się dba o polską kulturę i historię. Trzymaj. Panowie, my stąd wyjdziemy, bo tu jest za ciasno. Zobaczcie, były drzwi, tylko że one akurat nie były gazoszczelne, bo nie widzę uszczelek na bokach. Nie, to jest pierwszy bunkier, to on na pewno nie był gazoszczelny. No nie, natomiast tutaj jest przejście na lewo i na prawo. I tutaj w tym miejscu jest wejście na te górne, dokładnie, do ostrzału. No to nie wiem, nazwę to kaponierą. Czekaj, ja się tam wdrapię. To od razu ten drugi stestuje. Żołnierz wchodził po takiej drabince. Był tutaj, w tej całej kopule. Zobaczcie, tam u góry widać okno strzelnicze. I mógł kryć właśnie ileś tam procent, wiecie, stopni tego całego tutaj przedpola. Najważniejsze było to właśnie, żeby kryć jak najwięcej, czyli tych dziur tutaj de facto jest kilka, bo najważniejsze jest to, żeby właśnie mieć te kąty. O, proszę bardzo, 33. Data modernizowania tego schronu. I zobaczcie, tutaj 3 punkty ostrzału. Kuba jest aktualnie w drugiej półkopule. Ten schron mógł ostrzeliwać na obszarze 270 stopni. A również z racji pochylenia tego wzgórza, ten obiekt musiał być specjalnie zrobiony, aby był generalnie pochylony do przodu. Ale wyjdźmy, zobaczmy okopy i przejdźmy do następnego umocnienia. To takie zagłębienie, po którym idziemy, jak widzicie, to były dawne okopy, natomiast to tam w środku to jest właśnie były skład amunicji. Widzicie też, w jaki sposób one są stworzone? Jest na planie takiej ośmiorniczki. Tam i w tę stronę. Bo wiesz, nie cały czas musieli być ostrzał. To się wytnie. Mam nadzieję, że będzie działać. Dobra, schron amunicji. Ale spalenizną daje. No wiesz, palą tutaj dookoła. No właśnie. I w tym miejscu właśnie mogła być magazynowana broń. Zobaczcie zresztą na dach,
Jakimi jest metalowymi płytami wzmacniany. Że podejrzewam, że jak amunicję trzymali, to właśnie w tym pomieszczeniu, bo jest jedna ściana betonowa i przejście między nimi. Tak. I jeszcze jedna rzecz mi się wydaje, to jest chyba to, co mówił Mustroń. Jesteś? Jestem. Zobacz, ta dziura tutaj co jest. To nie jest to, co mówiłeś o KM-ie? Tak, dokładnie. Może być właśnie. Opaniające drzwi. Tylko że w tych innych bunkrach normalnych ona jest taka typowo przygotowana pod... Jest jeszcze po prostu, wiecie, z metalu lej ułożony, gdzie będzie oszczało, odsunie tak samo kulę z zewnątrz. Generalnie chodziło o to, że właśnie w tym miejscu mógł stać KM i jak wróg wbiegał do środka, to od razu wiecie, pod lufę. Mamy zwiedzony składzik na amunicję, teraz idziemy do schronu 8. Co prawda jest okresowo zalewany wodą, ale pozostały tam ławeczki, no i punkt podparcia dla CKM-u, więc chodźmy. Kurde, wejście jak w bajkach normalnie. Narnia. Ty, ale jak tu jest fajnie. Tu jest klimat. Jaki tu jest klimat. Mega, co? A może wy sobie tutaj będziecie mieć kolejny swój obóz na następne wasze wyprawy? No hamaki można byłoby rozbić. Ale śpimy w środku. No. W lato zdecydowanie w środku będzie chłodniej. Tutaj są 3 otwory strzelnicze i tak jak Tomek wcześniej zauważył, tu są martwe punkty w tych bunkrach. Punkt ostrzału może iść pod takim kątem, jak rozstawiam ręce, mniej więcej tutaj, a w tamtą stronę nie ma możliwości żadnej obrony. Tak, one jakby były tylko na jedną, znaczy na dwie strony, nie biorąc uwagi, to jakbyś, wiesz, miał tylko tort, kawałek wykrojony Tak. z tortu, co nie? Tak, jakby się spodziewali ataku z jednej strony i nie, w ogóle jakby nie było opcji, że punktu natarcia z zupełnie Tak. innych stron. Dokładnie. Tutaj widać kawałki wentylacji, jeszcze zamki, fotelik dziecięcy. Z drugiej strony też było wyjście. I co jest? Zawałały się oryginalne deski, zobaczcie. Najprawdopodobniej to są jeszcze oryginalne deski. To są te do siedzenia. To co żeśmy czytali, że to były, jak to się nazywa, ławeczki. Przepraszam. Dokładnie, dobrze mówisz, Tomku. To tutaj były właśnie ławeczki do siedzenia, które się zachowały. A gdzie są te śruby od CKM, a co on mówił? Chyba na górze. Tam, bo tu jest jeszcze wyjście wyżej. Tak. Widzicie, rok 1933, a tutaj jest to, co mówił wcześniej Mustroń, że są właśnie te śruby od CKM-u pozostawione. I zresztą jest metalową płytą to też wsparte po całej długości. Dobra, wyszliśmy teraz ze schronu. Plan jest taki, idziemy do samochodu, podjeżdżamy bliżej ulicy i zwiedzimy schrony 9, 10, czyli tradytor artyleryjski, no i koszary. Natomiast tutaj chłopaki poruszyli dość ważny temat, bo poruszamy się po tych bunkrach i słuchajcie, naprawdę w środku jest bardzo dużo syfu. No a chłopaki rzeczywiście, jak zakładacie obozowiska, to jest czysto, tak? Czysto, dbamy o czystość przede wszystkim. Nawet jak obozujemy, to staramy się zachować czystość, prawda? Dlatego, że no wiadomo, podczas obozowania tworzą się śmieci. Składujemy to w jedno miejsce, żeby nie zostawiać po sobie bałaganu. Chociażby dlatego, że w momencie obozowania, jak przyjdzie jakaś służba, żeby to skontrolować, by widziała, że siedzą rozsądni, normalni ludzie, a nie widzą obozowisko zaśmiecone, bo to po prostu źle od nas świadczy. Sprzątajmy po sobie. I zobaczcie, tutaj nie do końca, znaczy tu też są chyba otwory strzeleckie. Ładnie widać zbrojenie, jakie jest grube. Tak, i tu były płyty zasuwane, tak przynajmniej mi się wydaje. Daje się tutaj CKM wstać? Bardziej tu, bo było pewnie, że... Tak, bo chodzi mi, że te, wiesz, te otwory są dużo większe. No. Całe tamto pole od razu jest do obstrzału. Tu jest zejście. Jeszcze niżej. O, przechodzi RCA ze zbrojenia. A posiadki tu mogły być podwieszane, jakieś metalowe. Dobra, a co mamy tu? Zawijas.
I składzik namiotły. Dokładnie, składzik namiotły. Można zejść na dół? Tak. Ale jest podmokłe, zobaczcie. To chociaż kija możemy tam wsadzić. Dzięki. Kurde, strasznie to jest zalane. No. Tam kolejna drabinka. Sople jakieś. Szybko obejście zrobimy. Ej, a w tamtą stronę co się ciągnie? Bo bym musiał się przeczołgać po tym błocie i nie za bardzo jest przejście. Tam podejrzewam, że jest dojście do tej wieżyczki, bo ta wieżyczka jest z tamtej strony. Podejrzewam, że wejście na tę wieżyczkę jest tam od... To jest to, co widzieliśmy idąc od samochodu. Ale nie chcesz się chyba czołgać, tak jak nie mamy. To jest ten, bo ta wieżyczka ona jest tam. I to musi być dojście od niej. Wiesz co, tam bajorko po kolana jest, to nie bardzo chcę w samochodzie później jechać z tym. A kaloszy nie mamy. Nie, ja bym się przeczołgać musiał przez to. Nie ma sensu, a dojdzie do takiej wieżyczki jak... No to tak jak byliśmy. Większość bunkrów mamy już ogarniętą. Mijamy tego za nami ostatniego po tej części ulicy. Jakby ulica była jakąś wielką, wiecie, granicą dla nas. Natomiast już chłopaki pakują się do samochodów i jedziemy na następne miejsce, właśnie do ostatnich schronów. Dobra, znalazł wejście. No to jest największy z nich wszystkich tutaj. Ty, ale jaki wielki. Ty bez kitu, jaki bydle to jest. No. Tam masz wejście? Nie wiadomo, gdzie jest wejście. A to jestem ciekaw, gdzie ta armata cała stała. Może u góry. Największy dotychczas przez nas wyłowiony. Wyłuskany. Oj, zobaczcie, że jest zakręt. Widzisz, od razu miejscówka. Tak, na Co karabin. będą wchodzić. Dokładnie. A zakręt też jest po to, że kiedy ewentualny granat wrzucą, to wiesz, nie wpada do środka. Dobrze, panowie, mam dla was bojowe zadanie. Aha. Zapraszamy. O. I to się mnie podoba. Nie też. I tam składowali amunicję z tego co pamiętam. Ale to sobie zostawmy na sam koniec. Najpierw obadajmy górę. Kurde, zepsułem prezent, bo chciałem wchodzić. Świetnie zachowane jeszcze stanowisko na KM. Dokładnie. Nawet jest, zobacz, taka wyżłobiona rynienka, po której się mógł poruszać. Tak, na szynie, żeby można było wracać. I tu było drugie stanowisko tego. CKM uciekają. Przez to, że CKM. on jest tak w krzakach, to tu w ogóle nie ma śmieci. No tak. I wiesz co jeszcze? To, że jest na środku pola, co nie? Nikomu by się nie chciało przyprowadzić. Dokładnie. Tu jeszcze widać od kabeli zawiesia. Jakiś system wentylacji. Wszędzie Żona przetrzymki. jak ładnie roślinka rośnie. Fenomen. Schron, który ma wytrzymać wojnę i kwiatuszek. I kwiatuszek, dokładnie. To co tygryski lubią najbardziej. Dobra, jadymy na dół? Już jadymy na dół? No to jadymy na dół. Będziemy tu, to pewnie wyjdziemy tam, gdzie ja tam byłem. Dwoma ludźmi postawić. Takie stanowisko jakby agregat czy coś takiego. Kolejne pomieszczenie. Są i chłopaki. I macie tutaj to, co było u góry. Tak. To jest wejście na to. A tam jest wyjście bezpośrednie przez 2 piętra na wieżyczkę. O, fajnie. Są schody, pokaż. Można wyjść do wieżyczki. Ładujesz się? Tak. Aha, wtedy jest. No, dzień dobry. To jest. Kurde, jakie to wielkie jest. Jest rok? Szukam.
36. 36? Tak. No. I tak oto wygląda okienko na świat. Wieżyczka mała, ciasna, ale własna. I tutaj kończy się nasza przygoda. Pomieszaliśmy trochę urbex i trochę waszych klimatów, czyli lasu. Dokładnie, trochę po lasach, troszeczkę opuszczonych budynków, bunkrów. Świetna przygoda. Więc jeżeli interesuje was tematyka bushcraftu, to zapraszamy na kanał Leśni Ludzie oraz do subskrypcji nas, ich. Tu macie nasze ostatnie filmy. Pamiętajcie o naszym Facebooku, Instagramie. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć! Cześć!